Ktoś kiedyś powiedział, Obyś cudze dzieci uczył. a ja na to. Are you challenging me? Niestety nie ma wymaganych kwalifikacji do podjęcia sił w tym zawodzie, ale od czego jest niesamowity świat gier wideo, gdzie możemy być kimkolwiek zechcemy, nawet sprawdzić jak to jest być kromką chleba. A więc nie zwlekając, wpisałem odpowiednią frazę w wyszukiwarce i wkrótce zostałem belfrem. W pierwszej grze Virtual High School Teacher 3D zaczynamy no jak żeby inaczej od dojazdu do szkoły. I pędzimy przez puste ulice i chodniki. Halo? Czy ktoś tu żyje? W końcu dojeżdżamy i kończymy naszą pierwszą misję. Druga misja polega na dojściu do gabinetu. Jako że w szkołach jest zakaz biegania po korytarzu, to idziemy spokojnym, wolnym krokiem, ewentualnie możemy skakać do sufitu, na to zakazu akurat nie ma. I to wszystko w rytm tylko tej jednej nuty. Gdy dojdziemy, to bierzemy dziennik i idziemy do klasy, by poznać naszych uczniów. Rany. Popatrzcie na ich twarze. Pozbawione są jakichkolwiek uczuć, jakby były wyprane z wszelkiej nadziei na lepsze jutro. A teraz idziemy do naszych przyjaciół do biura. Kiedy właściwie się zaczęła nauka? Dalej zostaniemy poinformowani o bójce dziejącej się na korytarzu. Szybko trzeba biegiem! A, przepraszam, tutaj jest zakaz biegania. A więc spokojnym kroczkiem idziemy na miejsce, powstrzymujemy młodzików przed rozlewem krwi i idziemy donieść o tym dyrektorowi. Teraz idziemy do klasy komputerowej, bez prądu widocznie. Czy teraz będziemy uczyć? Nie. Dobrze, zaoszczędzę wam czasu. Do zrobienia zostało tylko pójście do pokoju nauczycielskiego, na szkolne boisko, odprowadzić koleżankę do jej domu i samemu wrócić do swojego lokum. Koniec gry, gdzie zabrakło najważniejszej rzeczy, czyli nauczania. Przenoszę się do innej budy. Tutaj szkoła wygląda o wiele ładniej, nawet uczniowie tacy bardziej zadbani. Chyba będzie tu wszystko do... Kto to rzucił? Rączki do góry, chamie. Tutaj też podobnie jak w poprzedniej szkole będziemy wykonywać misje, z tym wyjątkiem, że będziemy mogli biegać po korytarzu i w klasie. Tylko jakie to zadania czekają na nas? Zobaczmy. Ukaż ucznia, co rzucił papierem w ciebie. Zrobione? Uczniowie sprzątają w klasie i trzeba się tym zająć. O zgrozo! Sprzątają w klasie! Łapać na ściąganiu, ścigać delikwenta za próbę ucieczki i inne rzeczy prócz nauczania. Dobrze, szukamy dalej. Ojej. Wygląda mało zachęcająco, ale spróbujmy. W grze Teach naszym głównym celem będzie, nie uwierzycie, nauczać i dbać o dobre samopoczucie naszych uczniów. Dzieło zostało stworzone w oparciu o osobiste doświadczenia autora w temacie nauczania. Gra jest podzielona na 4 etapy. W pierwszym kroku, w zależności od przedmiotu nauczania, to mamy po lewej stronie pytanie i 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Będą się tu pojawiać pytania o prostą matematykę, poprawną pisownię, jak jest cześć w innych językach i tym podobne. W trakcie trwania lekcji uczniowie pytają nas o różne rzeczy i w zależności jaką odpowiedź damy, to wzrośnie wskaźnik wiedzy lub nastroju.
Drugi etap to przerwa, gdzie będziemy obserwować naszych uczniów i jak coś będzie się działo, jak na przykład ktoś kogoś wyzywa albo ktoś pali papierosy, to będziemy musieli podjąć decyzję, co w takim przypadku zrobić. Ukarać czy wytłumaczyć im pewne sprawy. Czasami będziemy się też bawić w chowanego, które na nic nie wpływa w grze. Trzeci krok to znowu lekcja, a po niej następuje ostatnia rzecz, czyli sprawdzenie sprawdzianów, czyli krótko mówiąc zaznaczamy poprawną i złą odpowiedź. I czasem pojawi się możliwość skomentowania danej pracy, co również wpłynie na nastrój ucznia. Tak wygląda typowy dzień nauczyciela w tej grze i będziemy te etapy tak powtarzać przez następny tydzień czasu. W ostatnim dniu czeka nas ostateczny test, czyli pod okiem instruktora będziemy musieli zadbać o przekroczenie określonego progu średniej ocen. Gdy nam się to uda, to awansujemy, a jak nie, to zostaniemy zwolnieni. O cholipka. Dobra, koniec przyjacielskiego nauczyciela, teraz to się zacznie. Ostra nauka bez wypoczynku. Następne, zamknij się. Następne, trzeba było słuchać. Następne, okej, tym razem mam awans w kieszeni. Tak, udało się, w końcu, brawo ja! Ale wkrótce dotarło do mnie, że w drodze po swój sukces doprowadziłem do fatalnego samopoczucia wśród uczniów, którzy mogą sobie nie poradzić z problemami i zawiłościami świata współczesnego. Być może również nie będą potrafili zapanować nad emocjami, nie będą w stanie sobie poradzić z ewentualnymi porażkami w życiu, nienauczeni, niewychowani od strony emocjonalnej mogą wyrosnąć na bardzo, ale to bardzo nieszczęśliwych ludzi, którzy upust swojej frustracji będą wykonywać poprzez agresję na innych osobach. A kij z nimi, awans jest, a poza tym poziom nastroju na nic w grze nie wpływa. Podsumowując, jest to produkcja na tylko jedno posiedzenie trwające max 20-30 minut, a potem do usunięcia. Sprawdźmy już ostatnią i najbardziej złożoną produkcję w naszym zestawieniu, czyli Teacher Story. W grze Teacher Story, gdzie już na starcie mamy już jasno postawiony cel, zlikwidować wszelkie objawy głupoty wśród uczniów i nie dać się przy okazji wyprowadzić z równowagi. Nad naszymi uczniami znajdują się kafelki o dwóch kształtach i kolorach. Czerwone cekły oznaczające ich poziom głupoty oraz jasne kształcie tarcz oznaczające ich stan nudy, który musi być w pierwszej kolejności zredukowany, aby móc zabrać się za ich stan wiedzy. Lekcje są rozgrywane, podobnie jak w japońskich RPGach, na tury i w każdej turze przyjdzie nam wykonywać określone ruchy, jak na przykład Teach Harder, gdzie obniżyłem poziom nudy bądź głupoty o 2 stopnie w wybranej kolumnie, lub czynność, która pomije znużenie. Gdy już wykonamy działanie, to może nastąpić atak w naszą stronę w typowo uczniowskim stylu, jak na przykład śmiech, rzut papierem w naszą stronę albo nagły dzwonek telefonu komórkowego, które obniżą nasz poziom nie zdrowia, ale samokontroli. Tu się cierpi, a nie umiera. Mogą również rzucić przedmiot na ziemię, który możemy skonfiskować, ale kosztem jednej tury. Do czego te przedmioty, to później wytłumaczę. Każdy uczeń posiada swój charakter, jak na przykład nieśmiały, ciekawski, ciężko pracujący i tym podobne, co wpływa na jego zachowanie w czasie lekcji. My jako nauczyciel możemy w trakcie zajęć oznaczyć naszego ulubieńca, co skutkuje nam dodatkową umiejętnością, a jaka to będzie, to zależy właśnie od charakteru wybranego ucznia. Gdy uda nam się u któregoś zniwelować głupotę, to w nagrodę otrzymujemy doświadczenia, a uczeń punkty do oceny. To, ile punktów do oceny dostanie, zależy od rzędu, w którym siedzi. I kolejno, uczniowie siedzący w pierwszym rzędzie otrzymają 2, w drugim 1, a w ostatnim 0 punktów do oceny. Czyli już na starcie powinniśmy zwrócić uwagę, jak nasi podopieczni są ustawieni. I gdy trzeba, możemy jednemu kazać się przesiąść do innej ławki. Ale uwaga, ten ruch wykonuje się raz na 2 tury, a więc dobrze należy to przemyśleć. Czasami dzieciak może nas o coś zapytać i mogą to być takie sprawy, jak na przykład, gdy coś nie rozumie, to możemy kosztem naszej samokontroli mu wytłumaczyć i dzięki temu zredukować jego niewiedzę. Albo gdy poprosi o wyjście do ubikacji, a my się na to nie zgodzimy, to w odwecie się wkurzy i będzie nas atakować co turę.
trakcie zajęć uczniowie mogą popadać w różne stany, od tych pozytywnych, które bardzo rzadko się dzieją, po te negatywne, jak na przykład zaśnięcie, przez co jest niewrażliwy na nasze działania, póki go z tego stanu nie wybudzimy. Albo z nudów zacznie stukać ołówkiem o blat stołu, co będzie skutkować obniżaniem się naszego poziomu samokontroli. Jak uda nam się przetrwać lekcję, a jedna taka trwa 10 tur, to następnie wybieramy się do pokoju nauczycielskiego i tu możemy wykonać następujące czynności. Możemy wypocząć, dzięki czemu zregeneruje się określona liczba punktów samokontroli, podzielić się naszymi doświadczeniami przez internet, co zwiększy nam ich poziom, albo sprawdzić pracę wcześniej pokonanych uczniów, dzięki czemu powiększy się ich punktacja do ocen. Gdy wybierzemy którąś akcję, to wtedy doświadczymy największą wadę tej produkcji, a mianowicie trzeba odczekać nie 5 minut, ale 5 realnych godzin, by móc przystąpić ponownie do zajęć. Ja zawsze podejrzewałem, że drzwi nauczycielskie muszą prowadzić do całkowicie innego wymiaru, gdzie czas rządzi się innymi prawami, ale żeby aż tak? Jednakże jest na to remedium, a mianowicie zapłać pieniążkami ze świnki skarbonki, które możemy zdobywać m.in. grając, oczywiście są to liczby znikome, bądź wykupić je za realne pieniądze. Taki schemat powtarzać będziemy cały czas, czyli odbywamy zajęcia, wracamy do pokoju nauczycielskiego bądź domu naszego nauczyciela, gdzie wybór co zrobić jest taki sam jak w szkole, a potem czekać kolejne 5 godzin, a gdy w trakcie lekcji nasz poziom samokontroli spadnie do zera, to nauczyciel ze wściekłości ucieknie z zajęć i będziemy przebywać na zwolnieniu lekarskim, który wymusi na nas czekanie aż 15 godzin. I przy okazji tracimy możliwość przeprowadzenia jednej lekcji, co w niektórych sytuacjach może mieć kluczowe znaczenie. A to dlatego, że możemy tu różne misje wykonywać, jak na przykład uczniowie muszą mieć minimum 14 punktów, albo chociaż troje z nich musi przekroczyć pewien określony próg. I zwykle mamy na ich wykonanie od 3 do 6 zajęć. Gdy nam się nie uda w terminie wykonać zadanie, to ono nie znika, a jedynie nagroda za nią jest zmniejszona o połowę. Gdyby nie ta jedna rzecz, to frajda z ogrywania tego tytułu zdecydowanie byłaby o wiele większa, ponieważ ostatecznie mamy do czynienia z naprawdę ciekawą i zabawną grą, która w oryginalny sposób podchodzi do tematu, jakim jest nauczanie od strony nauczyciela. Tutaj zazwyczaj każda lekcja jest swoistym wyzwaniem, podczas której musimy dokładnie przeanalizować naszych uczniów oraz odpowiednio zaplanować nasze działania. Niektóre z nich pozwolą nam wykonać więcej niż jeden ruch podczas tury, a ze wzrostem doświadczenia odblokowywać będziemy nowe umiejętności, zarówno pasywne, jak i te aktywne do wykorzystania przeciwko uczniom. Możemy też, za pieniążki z świnki niestety, wynająć asystenta, który ułatwi nam przejście przez kolejną klasę, np. zwiększając naszą odporność na ataki podopiecznych, bądź ratując nas przed utratą cierpliwości. Ich odblokowywanie zależy właśnie od liczby skonfiskowanych przedmiotów podczas zajęć. Parę razy miałem takie śmieszne sytuacje, gdzie myślałem, że zaraz wszystkich uczniów pokonam, a tu np. jeden pupil postanowił wpuścić trochę smrodu do mojego planu, w efekcie czego kilku z nich stało się całkowicie niewrażliwe na moje działania. Albo gdy chciałem przesadzić ucznia, to nagle pojawił się spóźnialski i zajął te miejsce, które wcześniej planowałem obsadzić. Tych rzeczy jest o wiele więcej do odkrycia i naprawdę chciałbym, aby wydali to jako normalną grę do kupienia, bez mikrotransakcji, wzbogacona jakąś dodatkową historią w tle. Do tego jest to jedyna gra z dzisiejszego zestawienia, którą pogracie tylko poprzez przeglądarkę internetową, a nie jako aplikacja na smartfonie. Może kiedyś to przerobią. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę oraz mam parę pytań. Czy gry, które symulowałyby życie typowego nauczyciela, mają rację bytu? Jeśli tak bądź nie, to czemu? Czy być może grałeś w jakąś inną produkcję z nauczycielem w roli głównej? Zachęcam serdecznie do komentowania. Jak się podobało, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, obserwuj mnie na Facebooku oraz na Twitterze i widzimy się w następnym materiale. Cześć!